względu na uszkodzenie obiektywu i trudności w zdobyciu nowego podczas podróży, ten odcinek nagrywany będzie aparatem awaryjnym. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy na film. To jest host Airbnb, który wziąłem na dzisiejszą noc. Jest problem z łazienką, bo prysznic jest taki, którego naprawdę nie ma. Za to jest fajny widok na Sinop. Mieszały się na przestrzeni lat różne kultury w tym miejscu. I to jest największa twierdza i najbardziej strzeżona twierdza od cieśniny Bosfor, która jest pod Istambułem, do Batumi. W XX wieku tutaj przyjechało mnóstwo przedstawicieli takiego odłamu islamu, którzy na skutek przepędzenia Imperium Osmańskiego z Europy w XVII wieku wrócili jakby do ziemi tureckiej, którą uważali za swój dom, za swoją ojczyznę, ziemię obiecaną. Jest ich tutaj kilka milionów. Tak wygląda ten dom od przodu, w którym dzisiaj spaliśmy. Właśnie zostaliśmy poczęstowani śniadaniem. Idziemy wam je pokazać. Tutaj jest pani, która jest właścicielem. I tutaj jest śniadanie, które nas poczęstowali z widokiem na Sinop. Tutaj jest taki sposób zaparzania herbaty, akurat takie dzbanki, że na dole jest tylko ciepła woda, a na górze jest czaj i zalewa się pół na pół. Większość rzeczy jest z własnego ogrodu. Tutaj mają duże gospodarstwo, są kozy, oni robią sami ser, żyją sobie naturalnie. Taki domek tutaj z taką ziemią 250 000 złotych kosztuje. Przed wejściem do miasta widać pozostałości fortyfikacji z czasów Imperium Rzymskiego po rozpadzie na Imperium Wschodnie i Imperium Zachodnie, a później na pewno używane również przez Turków, bo miasto od 1257 roku jest w rękach tureckich aż do dzisiaj. 20 metrów dalej druga warstwa obwarowań. To jest, tak jak mówiłem, najpotężniejsza twierdza od cieśniny Bosfor aż po Batumi. Tutaj też Grecy jeszcze wcześniej stacjonowali, tak naprawdę to miasto ma co najmniej 3,5 tysiąca lat historii. Teraz można popatrzeć na to z perspektywy odrapanych głazów i kebaba, ale jak się sięgnie głębiej po wartość kulturowo-historyczną tego miejsca, to naprawdę to jest coś. Tutaj pan przewodnik, jakby hobbit. Hiç nazlanmadan, böyle caydırmadan, iyilikten dönmesi binyet yetmez. Ten pan tak z nami idzie i tłumaczy, ale my nic z tego nie rozumiemy. Możliwe, że on pracował tu jako przewodnik, ale już jest na emeryturze i zwariował od tego nawigowania lub słońca. I teraz myśli, że cały czas ludzi przewodzi, tylko że my nic nie rozumiemy z tego, co mówi. A tu jakaś brama w murze. Ten fort oczywiście został zbudowany tutaj, ponieważ posiada port. Dostęp do Morza Czarnego. Jest zlokalizowany na fajnym półwyspie, więc jest naturalnie broniony przez ukształtowanie terenu. Plus te mury. No i był nie do zdobycia chyba. Skatepark sympatyczny, no ale nie spotykasz się za bardzo ludzi, którzy jeżdżą, no ale też nie ma gdzie, no. Tutaj akurat jest gdzie, ale do tej pory, no to co, Stambuł wiadomo nie da rady, inne miejsca to tam nikt nie jeździ na desce, no a tutaj mogą sobie pojeździć. Jest droga rowerowa. Tutaj zobaczcie jaka konstrukcja stara, kamienna, kopułowa. Bardzo stare to musi być. Okej. Zobaczymy. Wejdziemy do tureckiej łaźni. Okej, tutaj się zdejmuje ubrania. Może sobie poleżeć. A tutaj wchodzi się... O, ale ciepło, przyjemnie. Tutaj łaźnia turecka. Masaj yapıyoruz. Masaj. Kesin. Aha. Burada yapıyoruz. Gel. Sauna? Okej. I tutaj sauna, ale tu gorąco. Terleme yeri. Tu się siedzi na tym kamieniu. Można leżeć na kamieniu. Tu jest bardzo gorąco i duszno. Są też takie typowe sauny. Już się Hemen pocili. kepsiye hazır. Nasıl? Zdrowe. Ya. Tu jeszcze wam pokażę co jest. Tutaj można siedzieć przy takich zbiornikach z wodą. Tu jest trochę chłodniej akurat. Bardzo stara kopuła, od środka tak wygląda. Z tymi otworami, podobnie jak w pałacu Topkapi. To prawdopodobnie od samego początku były takie łaźnie właśnie. Bardzo stare miejsce. No ale wychodzisz stamtąd i nagle jest chłodno, chociaż wcześniej się pociłeś i było ci gorąco.
Patrzcie, jaki wielki mur kamienny, a w nim przejście. I teraz jaka konstrukcja. Tutaj jest na górze taki kamień służący jako nadproże. Ogromny. Zabudowa drewniana. Podobną można również spotkać w Europie, w miejscach okupowanych przez Imperium Osmańskie. Tutaj taki obiekt z wielkim kamiennym murem i z wejściem. Wchodzimy do środka, zobaczymy, co to jest. W środku mamy studnię, mamy ogród, jak to w meczetach. Tak to wygląda w rzucie. Czyli po prostu jakiś klasztor, można powiedzieć zapewne. Dobra, wchodzimy do środka. Tutaj mamy nadprożu datę założenia 1214, czyli wtedy powstał ten meczet. Czyli w czasach, powiedzmy, mniej więcej trochę po paryskim Notre Dame. No takiego meczetu jeszcze nie widzieliśmy, bo jest podłużny, a nie orientowany centralnie na planie kwadratu. Tutaj mamy ołtarz. W środku panuje chłód, bo jest zrobiony z kamienia. Przyjemnie w tych meczetach. Tu nawet jakaś biblioteczka. Widzę, Laura dorwała jakąś księgę. Arabia Saudyjska. Turcja. Jesteśmy tutaj. Przyjechaliśmy z Stambułu. Z którego to jest roku mapa? Ciekawe. Co to są za miasta w ogóle? Dobra, czyli to jest mapa w ogóle z czasów jeszcze Bizancjum. Po rozpadku Rzymu na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie. Z siedzibą w Konstantynopolu, Bizancjum, tak? Tu mamy Persję. To wszystko jest Persja, gdzie jest Arabia Saudyjska. A tu jest Sudan wydzielony, jakiś Habesistan. A tutaj Afryka. Koran, który się otwiera tak samo jak u Hebrajczyków czy u muzułmanów, tak? Od prawej do lewej czytamy. Koran, cały Koran w ładnym wydaniu. Ciekawe z którego roku. Tutaj zaraz po wyjściu z tego placu, meczetu. Kolejna, proszę, łaźnia turecka. Tutaj nie ma tak jak u nas w Europie czy tam w Polsce, że takie jest typowo miasto orientowane względem głównego placu, rynku. Tutaj są w ogóle inne te konstrukcje miast. Wejdziemy do środka i zobaczymy. Tu można. Hello? Can I show the what? Video? No? No enter. Jak widać, ta łaźnia już obecnie nie jest łaźnią. Pan mi zabronił nagrywać, więc tak musiałem trochę przycichacza nagrać. No, tutaj mamy kolejny obiekt. Musimy się przedostać przez jezdnię jakoś, bo ciągle samochody napierają. O, kliperek, pójdź na kliperku. Co to za budynek? Zobaczcie tutaj na to nadproże po łuku, jak połączone te elementy z kamienia. To jest szkoła muzułmańska. Dziedziniec. Łuki kamienne w tym kształcie. Bana ne kadar bilmiyorum kaç bin kadar da kalsın biraz senin de kıymetini olsun diye. Zobaczcie, jakie wysokie pomieszczenie, przykryte łukiem wzdłużnym takim. Biblioteka. Świetnie robili tę architekturę, naprawdę. Pani tutaj sama szyje te rzeczy. Co to za materiały? To pani uszyła z lnu takiego YouTube'ego. Aha, no fajnie to wygląda. Chciałbym mieć takie ubranie. Możesz kupić 200 zł. 200 zł? Sporo, jak na mój budżet to za dużo niestety. Maszyny, na których to zostało utkane. Zamówiliśmy sobie kawę turecką z mlekiem, bardzo ładnie podana, jak do tej pory najładniej. To akurat jest tylko taka budowa, bo w środku jest porcelana normalna. Nagrzało się mocno. A co jest tutaj w tym małym pojemniczku? Co tam jest? Zgadnijcie, co tam może być? Uwaga! Wszędzie masz akompaniament takiej muzyki etnicznej, dzięki temu, że ten kraj jest taki stary kulturowo. Plus do tego to nawoływania z meczetu, nawet w nocy.
zaczął wyć z meczetu i musiał przerwać imprezę. To jak ten zajechany pies. A, ten, którego spotkaliśmy, no. Pies, który już stracił twarz. Jesteśmy w Muzeum Archeologicznym, które jest za darmo i taka ekspozycja jest na dworze. Tutaj jakieś mozaiki mamy. Ten fajny wzór, taki centralny, jak eksplozja, jak kwiat. Dla mnie to też jest fajna część muzeum. Ale co to jest, kurde? Nie widziałem jeszcze takiego zestawu. Wie ktoś, co to za wóz? Bardzo stare. Co to są? Fragmenty jakichś notatek na kamieniach. Zapisów. Dużo tego tu jest, kurde. Fragmenty monumentalnej fontanny z czasów rzymskich. I-II wiek naszej ery. A tu zobaczcie, jakie ptaki. Ten jest dobry. Imperator Cezar, syn Trajanusa, wnuk Nerwy. Tak jest napisane. Kesze Król Lew. Wiele budynków drewnianych i nie tylko tutaj w opłakanym stanie, zniszczone, odpuszczone. Zobaczcie, na przykład tutaj taka ruinka, wchodzisz. Okazuje się, że normalnie buty leżą tam przed drzwiami i ludzie tu mieszkają. Kolejna ruina. I mimo, że tutaj tych ruin trochę jest i na których nawet ludzie zamieszkują, to naprawdę w Turcji nie odczuwa się ubóstwa, a przede wszystkim nie ma na ulicach meneli i alkoholików, tak jak u nas można spotkać regularnie. Bo nie ma prawie alkoholu. Bo nie ma prawie alkoholu, ludzie tu nie piją alkoholu, jak jest to jest drogi, ale jest mało dostępny po prostu. Fiat 131S z klimatyzacją, luksusowy. Wewnętrzny nawet taki ekran sobie ktoś zamontował. Dobra, umówmy się, te barany są już skończone. Jesteśmy w parku Sinop. Mieliśmy sobie kukurydzę, tutaj robią je tak, są takie przypieczone, ta jest taka słodziutka, fajna. Może trochę soli brakuje, ale nawet tak na słodko fajnie wchodzi. Facet chciał za jedną sztukę 15, ale w końcu za dwie udało się zapłacić 2 dyszki. Tutaj dalej w głąb tego półwyspu już jest taka część bardziej nowoczesna, jak się wyjdzie poza tamte mury. Jest tutaj też taka kawiarnia, Yemen Kawesi i to jest pytanie, czy to jest Starbucks, czy nie, ale wygląda jakby było podróbą Starbucksa albo rodzajem Starbucksa na te kraje tutaj, żeby się dopasować kulturowo. Tutaj mewy, łódki, te sprawy. Ogólnie fajnie tu jest w tym Sinopie, ale nie jest jakoś bardzo ciekawie.